Kolejny gość specjalny, czyli Tomasz Marczyński. Witam Cię. Witam serdecznie wszystkich i dziękuję oczywiście Arku za zaproszenie. Loko, Maniuto, różnie mówią na Tomka, ale myślę, że wszyscy z Państwa kojarzą Tomka po pierwsze jako kolarza, ale po drugie jako osobowość, bo Tomek zawsze się wyróżniał i zawsze miał swoje zdanie, zawsze miał swój charakter i chciałem zapytać już nie o kolarstwo, ale o to, jak to się przeniosło na Twoje życie po kolarstwie, jak to Twoje życie teraz wygląda, jak te Twoje plantacje w Hiszpanii wyglądają. Opowiedz o tym, chcę, żebyś o tym opowiedział. Zacznę od tego, że w ogóle nie miałem pojęcia, o czym będziemy rozmawiać, jak zawsze z Adamem, po prostu siadamy sobie na krzesłach i zaczynamy rozmawiać, więc będzie mnie zaskakiwał pewnie każdym kolejnym pytaniem. No tak, oczywiście nie da się odseparować tego życia, które było wcześniej, od tego, co się dzieje teraz. Myślę, że sport nauczył mnie wielu rzeczy, które w aktualnym życiu mogę teraz jakby używać. Wychował mnie tak naprawdę, pozwolił mi poznać świat, poznać inne kultury. Ukształtował mój charakter i pewne nawyki, takie jak, nie wiem, systematyczność, jakieś układanie sobie pracy, planowanie, które rzeczywiście bardzo się przydaje w tym życiu po życiu. Mija 3. rok teraz od zakończenia mojej sportowej kariery. Bardzo dużo się wydarzyło przez te 3 lata. Ja myślałem, że jak skończę się ścigać, to będę miał dużo więcej czasu. No jest zupełnie inaczej. Kiedy jesteś kolarzem zawodowym, tak naprawdę Twoje życie jest oczywiście podporządkowane w 100% pod sport, pod to, żebyś jak najszybciej jeździł na rowerze. No ale tak naprawdę to życie jest bardzo proste. Jakbyś sobie tak rozłożył na takie części główne, no to polega ono na spaniu, na jedzeniu, na odpoczywaniu i na trenowaniu. No i za bardzo oprócz tych 4 rzeczy nie masz jakiejś aktywności po to, żeby się nie rozpraszać. Dlatego tego czasu dla siebie jest dużo więcej, a teraz w tym nowym etapie tego czasu jest zdecydowanie mniej. Tak jak powiedziałeś, jestem osobą bardzo aktywną, która lubi robić nowe rzeczy, która lubi odkrywać nowe przestrzenie, więc od jakiegoś czasu zacząłem już selekcjonować te propozycje różnych nowych projektów i tak dalej, ale mimo wszystko tego jest dosyć dużo, więc tak moje życie... Trudno Ci to było samemu zorganizować, no bo tak naprawdę, tak jak mówisz, to życie kolarza jest raz, że poukładane, a dwa, że o wiele rzeczy dba ktoś. To znaczy tak naprawdę ktoś kupuje bilety, ktoś rezerwuje hotele, ktoś dostarcza jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko dostajesz, ktoś to organizuje, a tu musisz to rzeczywiście, jak powiedziałeś, organizować sam. Tak, to prawda. Zawodowy kolarz jest bardzo roznianiczony. No i to życie jest takie, że rzeczywiście układasz kalendarz już przed sezonem, mniej więcej wiesz, jak on będzie wyglądał, w której części świata będziesz w danym momencie, jaki wyścig będziesz jechał i jakby twój każdy dzień jest tak zaplanowany, żeby do tych Twoich głównych celów przybliżać się i być w tym miejscu w jak najlepszej formie. No i rzeczywiście większość rzeczy jest jakby organizowana, wykonana przez sztab, który otacza samego sportowca w postaci dyrektorów sportowych, masażystów, ludzi od marketingu, ludzi od logistyki. Tak naprawdę w 25-osobowej drużynie World Tourowej pracuje około 60 osób, więc no, możesz rzeczywiście skupić się totalnie na treningu, na pracy i na wyścigach, a większość rzeczy jest planowana i robiona tak naprawdę za Ciebie. No właśnie, trudno było Ci się przestawić, żeby to sobie zacząć samemu organizować, żeby ten czas zacząć sobie organizować, bo ja już nie mówię o tam pewnie bilet lotniczy czy coś umiałeś sobie kupić, ale ten czas sobie zorganizować tak, kiedy ktoś Ci go nie organizuje, żeby właśnie nie wziąć zbyt wiele na siebie, żeby nie połapać zbyt wielu srok za ogon, tylko skupić się na konkretnych rzeczach?
Wiesz co? Nie, ale myślę, że jakby ta trajektoria, to przejście z tego życia sportowca do tego życia, które jest teraz, jeszcze w trakcie trwania mojej kariery jakoś sobie planowałem, już niektóre wątki rozpocząłem jeszcze będąc kolarzem zawodowym, tak jak, nie wiem, projekt RASO, czy organizacja moich eventów dla amatorów. Jakby też troszeczkę zacząłem dbać jakby o swój wizerunek i pracować nad swoim wizerunkiem, planując sobie ten kolejny etap, który właśnie miał nastąpić po zakończeniu kariery, więc to przejście było dosyć płynne. No i chyba jakoś tak dobrze sobie z tym radzę, przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Tak, no patrząc zresztą rozmawiając z Tobą od czasu do czasu, ale też patrząc na Twoje media społecznościowe, no to widać, że Ty nie potrafisz być bezczynny. Ale wrócę jeszcze, a może zanim do plantacji, to jeszcze wrócę do takiego planu, który nie wyszedł kiedyś, bo planowałeś otwarcie kolarskiej kawiarni w Hiszpanii i pamiętam, że to był plan, który zawalił się przez pandemię. Tak, zgadza się. Jakby będąc kolarzem zawodowym zawsze gdzieś tam chciałem mieć takie swoje miejsce, gdzie będę mógł sobie podczas treningu przyjechać, napić się kawy, spotkać się z ludźmi. Tak się akurat stało, że jakby już wszystko było przygotowane, mieliśmy wynajęty lokal, mieliśmy zacząć cały remont i tak dalej. I akurat weekend przed tak zwanym demolition wjechała pandemia i ten jakby plan trzeba było trochę odłożyć w czasie. No i jakby nie doszedł on finalnie do skutku, ale ja zawsze mówię, że zawsze jakby rzeczy, które się dzieją się po coś i jestem mega zadowolony, że ten plan wtedy nie wypalił. W tamtym roku miałem okazję wrócić do tego projektu w Polsce, akurat nie w Hiszpanii. W Krakowie na Pułaskiego konkretnie. Tak. 22. Jak ktoś będzie, to serdecznie zapraszam. Tak, rowerowa kawiarnia Equipo Cycling Spot. I dopiero w tamtym roku, w trakcie projektowania, tworzenia tego miejsca, zobaczyłem, jak wiele jest rzeczy, których nie byłem świadom. Ile na nie trzeba poświęcić czasu i jak trzeba się zagłębić w ten temat. Akurat mam też to szczęście, że moi wspólnicy w tym projekcie akurat bardzo dobrze znają się na świecie gastronomii, mają kilka lokali właśnie różnych w Krakowie, więc to było dla mnie ogromne ułatwienie. Gdybym miał to wszystko jakby dźwignąć sam teraz, no to tego czasu trzeba by poświęcić jeszcze dłużej, więc summa summarum taki był plan i cieszę się, że tak się stało, jak się stało i że teraz mamy finalnie jakby ten plan doszedł do skutku. Taki projekt jest, on już się tworzy, wokół niego już zaczynają gromadzić się fajni ludzie i duża rowerowa społeczność, więc tak miało być. No ja mam wrażenie, że rzeczywiście to miejsce bardzo szybko stało się takim miejscem popularnym wśród rowerzystów krakowskich, nie tylko krakowskich, ale tam głównie, no bo jak patrzę na zdjęcia z tych ustawek na przykład, no to widzę, że całkiem sporo ludzi, no a jak patrzę na zdjęcia tego, co dajecie do jedzenia, to się zastanawiam się, dlaczego ja tam nie mogę pójść na śniadanie. Tak, to prawda. Tak jak mówię, to jest takie połączenie miejsca rowerowego z coffee specialty, też z dobrą kuchnią. Rzeczywiście ta karta śniadań przede wszystkim jest naprawdę bardzo bogata. Ja też praktycznie codziennie, przyznaję się, z Wieliczki dojeżdżam na śniadanie, bo już mi się nie chce robić śniadania w domu. Więc rzeczywiście coraz większa społeczność, która gromadzi się wokół naszego projektu. Bardzo się cieszę, bo tak naprawdę chcieliśmy rozpocząć w tamtym roku trochę wcześniej, a tak powiedziałem, było tyle tych rzeczy, które trzeba było dowieść do końca, że finalnie ruszyliśmy dopiero w drugiej części sezonu rowerowego, więc w tym roku będziemy mogli obiektywnie zobaczyć, jak wygląda praca takiej kawiarni od samego początku sezonu, a oficjalne rozpoczęcie sezonu planowane jest na 12 kwietnia, czyli za tydzień. Robimy ustawki rowerowe, poranne, później robimy pop-up kulinarny, więc będzie można pojeździć sobie na rowerze, będzie można coś zjeść, będzie DJ, więc planujemy taki otwarcie sezonu w wydaniu takie z przytupem rowerowe. To tak Cię zapytam na zaś, bo ktoś mnie pytał chyba 2 dni temu, gdzieś tam pod jednym z moich filmów, ktoś zapytał, gdzie w Krakowie można oglądać Flandrię.
I pierwsze, co mi przyszło do głowy, to ja napisałem, że u Tomka Marczyńskiego w Equipo Cycling Sport. To prawda? Można dzisiaj oglądać Flandrię, a za tydzień Paryż-Roubaix, czy nie? Tak, oczywiście. Mamy bardzo praktycznie pół ściany zajmuje duży telewizor, na którym jeżeli tylko jest jakiś wyścig, on jest pokazywany, więc można przyjść, można usiąść, coś zjeść, napić się kawy i obejrzeć rywalizację na największych wyścigach świata. Czyli jak ktoś był w Krakowie, chciał obejrzeć wyścig, to można śmiało. Ale powiedz mi jeszcze, teraz wrócę do tej twojej plantacji. Co to był w ogóle za pomysł, żeby zakładać plantację i też strasznie dużo roboty temu poświęciłeś. Masz z tego satysfakcję? Tak, ogromną, chociaż nie będę ukrywał, że ja tutaj nie jestem jakby jedyną osobą, która się przyczynia do tego, że w ogóle ta plantacja i to miejsce działa. Oczywiście akurat pod kątem awokado to jest owoc, który wymaga naprawdę może nie aż tak dużo pracy, ale wymaga poświęcania mu uwagi bardzo często, bo w okresie zimowym raz na 3 dni drzewa awokado trzeba podlewać, w okresie letnim raz na 2 dni. Więc akurat to też był w sumie jakby pandemia była takim czasem, kiedy trzeba było coś ze sobą zrobić. Więc wtedy zdecydowałem się na zakupienie jednej działki właśnie w Hiszpanii, wybudowanie takiego domku dla ogrodnika, nazwijmy to. Później troszeczkę ten teren się powiększył, oprócz na początku miałem ogrody z pomarańczami, z cytrusami, później posadziłem trochę drzew awokado, no i teraz po 4 latach miałem pierwsze owoce, no i rzeczywiście jest z tego duża satysfakcja. A jak owoce wyszły? I co robisz z tymi owocami? No bo nie wozisz ich do Polski przecież, nie? Nie. Nie wożę ich do Polski. W tym roku miałem pierwsze zbiory. Pierwsze owoce tam zebraliśmy około 600 kg awokado, więc większość zawiozłem do skupu, bo niestety nie przejdziesz takiej ilości. Część przysłałem też do Polski dla znajomych, więc zobaczymy jak naprawdę te plantacje już będą takie powiedzmy rentowne, czy kiedy te zbiory będą na tyle, żeby można było jakieś większe rzeczy zaplanować właśnie z tym, co uda nam się zebrać. To ile czasu teraz spędzasz w Polsce, a ile w Hiszpanii? No bo to ja rozumiem, że jak ty już tyle razy trzeba podlewać, to ktoś tam to robi teraz za ciebie. Tak, dokładnie. Tu maszyny jakieś to robią. Tak. Ostatnie 2-3 tygodnie nie trzeba było podlewać, rzeczywiście było. To był najgorszy okres pogodowy pod kątem opadów od 13 lat, odkąd mieszkam w Hiszpanii, ale rzeczywiście tak jest mój ogrodnik, który jakby musi tym zajmować. W ogóle z ciekawostek na mojej działce to jest położenie działki to jest Valle de Lecrín, taka Dolina Lecrín. To jest w połowie mniej więcej drogi między Granadą a Wybrzeżem. Jak wiemy, Granada leży u stóp gór Sierra Nevada, czyli najwyższe szczyty Mula Pico Veleta to ponad 3400 metrów, więc na przestrzeni 40 km zjeżdżamy z 3400 na 0, więc jakby cały teren idzie w dół. I to jest niesamowite, że wzdłuż tych wszystkich działek właśnie w Dolinie Lecrín funkcjonują nadal akwedukty, które budowali jeszcze, to są jeszcze zabudowania poarabskie, zresztą jak większość Andaluzji, i one cały czas funkcjonują. Więc polega to na tym, szczególnie przy uprawach cytrusowych, że woda z rzeki, która spływa z gór stopniującego śniegu w Sierra Nevada, przekierowywana jest do tych akweduktów, które płyną wzdłuż działek i tam powiedzmy 2 lub 3 razy w tygodniu w akwedukcie, który płynie obok twojej działki, płynie woda. I po prostu masz takie włazy, którym sobie blokujesz przepływ w tym akwedukcie, przekierowujesz wodę na swoją działkę, ona podlewa twoje uprawy, a nadmiar wody wraca do akweduktu i później wraca z powrotem do rzeki. Więc to jest mega ciekawa rzecz, że tak naprawdę na całym tym terenie w ogóle się nie używa do podlewania upraw wody pitnej. To gdzie w tym wszystkim jeszcze czas na rower, bo tych zdjęć rowerowych też wrzucasz mnóstwo, to gdzie w tym czas znajdujesz jeszcze? Wiesz co, ja myślę, że jak chcesz znaleźć na coś czas naprawdę, to zawsze go znajdziesz. Ja nadal lubię bardzo jeździć na rowerze, więc staram się przynajmniej 2-3 razy w tygodniu wyjechać. Oczywiście są takie tygodnie, że
że nie uda mi się ani raz, a są tygodnie, że wyjadę nawet 5 razy, więc myślę, że taka średnia 2-3 razy w tygodniu gdzieś mi wyjdzie i też nie ukrywam, że używam roweru jako środek transportu coraz częściej. I jeżeli wiem, że rzeczywiście mam taki dzień, że mam zaplanowanych kilka spotkań, nie jakichś bardzo oficjalnych, na które mogę pojechać rowerem, to po prostu przemieszczam się z jednego spotkania na drugie rowerem, no i finalnie tutaj mam pół godziny dojazdu, tu mam 40 minut, tutaj 15, później powrót godzinę, no i chcąc nie chcąc 2 godziny jazdy w trakcie dnia można skumulować. Ile robiłeś kilometrów rocznie, będąc zawodowcem? Tak mniej więcej? Nie byłem jakimś kolarzem, który obsesyjnie skupia się na tym, żeby przejeżdżać jak najwięcej. Bardziej zwracam uwagę tutaj na jakość treningu niż na ilość przejechanych kilometrów. Mniej więcej przejeżdżałem tak od 22 do 28 maksymalnie tysięcy kilometrów rocznie. Więc jak na zawodowca nie jakoś bardzo, bardzo dużo. Tak pytam, bo mieliśmy tutaj ładną scenę, nawiązując do tej konferencji, na której był Filip Gilbert, bo padło takie pytanie do Filipa Gilberta, ile jeździł rocznie. On mówił tak mniej więcej 31 tysięcy, a siedział tam z boku Cezary Zamana z Wacławem Skarulem, który był jego trenerem i Cezary mówi: Wacek, to czemu ty nam kazałeś jeździć 36? Różne szkoły. Różne szkoły, dokładnie. Ja rozumiem, że teraz już nie liczysz tych kilometrów. Czy liczysz je dalej? Czy to taki nawyk z kolarstwa zostaje? Ja właśnie nie miałem tego nawyku nawet jak byłem kolarzem zawodowym, więc byłem takim kolarzem, któremu trzeba było gdzieś tam kilka razy przypomnieć, żeby wrzucił wykonany trening gdzieś tam do Training Peaksa, żeby trenerzy w ogóle mogli coś tam posprawdzać, chociaż nie ukrywam, że w sumie w Lotto byłem jednym tylko z 2 zawodników, który jakby pracował ze swoim trenerem, a nie z trenerem drużyny, dlatego że zawsze przyjeżdżałem przygotowany na wyścigi, jakby drużyna wiedziała, że ja potrzebuję takiego komfortu, żeby pracować ze swoim trenerem, więc wykonywałem ćwiczenia i zadania, które przede mną stawiał. W dni, kiedy miałem trening jakiś wysiedleniowy, nawet czasami zapominałem licznika, więc ten mój trening fix był bardzo nieregularny i z niego za dużo się nie dało wyczytać, więc raczej tak trochę romantycznie podchodziłem nawet do tego kolarstwa zawodowego. Tak, to fajnie. Jak pamiętam, kiedyś było takie spotkanie kolarskie, takie duże forum, na którym Tomek był gościem. Ja też miałem przyjemność prowadzić z nim tę rozmowę. I no wiecie, amatorzy dziś, sam wiesz, jak się amatorzy przygotowują, jak mają wszystko właśnie poobliczane, badania zrobione i tak dalej, mierniki mocy i tak dalej. I padło z sali pytanie o twoje FTP. A Tomek tak spojrzał i mówi: a co? Ja się tym nie zajmuję, to nie jest moja działka. Tak, to prawda. Jakby zostawiałem te rzeczy w rękach moich trenerów. No dobra, ale teraz, bo Loko to jest Loko. Mogłeś sobie nie wrzucić wyników do Training Peaksa, ale teraz już tak łatwo nie jest, bo jak masz swoją plantację, jak masz swoją kawiarnię, to już pewnych rzeczy musisz dopilnować. To tutaj już nie można odpuszczać, to już masz dużą odpowiedzialność. Tak, ale jakby, nie wiem, mam zaufanie do ludzi i staram się, nie wiem, wierzyć, ufać ludziom, że jeżeli działamy jakoś wspólnie na rzecz jednego projektu, że każdy będzie z siebie dawał wszystko i każdemu na tym zależy, więc praktycznie w każdej swojej działalności działam z innymi ludźmi. Nie mam w sumie takiego biznesu, który byłby tylko i wyłącznie mój. Więc lubię się dzielić tym, co robię, też z innymi. Uważam, że jeżeli się coś tworzy i jest kilka osób, które mogą się w to zaangażować, każdy wniesie doświadczenie zupełnie inne ze swojego życia, bo każdy jednak miał jakąś inną historię, to z tego mogą powstać rzeczy dużo lepsze i dużo ciekawsze, więc tak naprawdę staram się na tyle, na ile mogę poświęcać czas na te swoje aktywności. Są okresy, że czasami się muszę troszeczkę skupić więcej na jednej, czasami na drugiej, ale jakby summa summarum staram się w miarę porówno rozdzielać ten swój czas na te wszystkie swoje aktywności. Są takie, które już funkcjonują, są takie, które są nowe i dopiero startują. One wymagają trochę więcej uwagi. No ale tak jak mówię, robię to zawsze z kimś i jakby staramy się dzielić między sobą nasze obowiązki i zadania. To są jakieś projekty, które teraz przygotowujesz?
Ha. Jeśli możesz o nich powiedzieć, bo to nie wiem, że masz jakieś tajne projekty swoje, ale może Nie, na razie nie mam żadnych tajnych projektów. Rzeczywiście jakby tych rzeczy, które są, czyli organizowanie imprez moich wyścigów i Tomasz Marczyński, to są dosyć skomplikowane rzeczy. Żeby zrobić taki event, trzeba poświęcić dużo czasu. Tym bardziej, że to już nie jest jeden wyścig, bo to był przez jakiś czas jeden wyścig, Tak. a teraz już jest więcej. Tak, w tym roku będą 3 eventy. Moje jako wyścig chyba i Tomasz Marczyński, przy kolejnych 3 albo nawet być może 4 będę też jakby współdziałał, czy to w formie ambasadora, czy jakiegoś tam eksperta, więc no, tego się robi coraz więcej. Moje umowy ambasadorskie też z rowerowymi markami, tutaj jestem ambasadorem Rondo i jeszcze innych marek, komponentów, niektórych rowerowych, więc tego też jest dosyć sporo, bo z tych wszystkich umów też trzeba się jakoś wywiązać. Jest teraz projekt Equipo Cycling Spot, czyli rowerowa kawiarnia z ustawkami, z treningami. To jest w ogóle projekt trochę tak jest szeroko idący. Też organizujemy wyjazdy dla kolarzy amatorów w postaci zgrupowań, więc no na to też trzeba poświęcić dużo czasu, bo bardzo mi zależy na tym, żeby te wyjazdy były zorganizowane jak najbardziej profesjonalnie. Jest firma odzieżowa Raso, gdzie też jakby po mojej stronie leżą te wszystkie kwestie związane z produkcją jakichś multimediów, materiałów fotograficznych i wideo. Więc tych aktywności jest już wystarczająco dużo, że na razie sobie dałem taki stop i chcę się skupić na razie na tym, co jest. No tym bardziej, że pewnie każdy chce, żebyś tam był, no bo jak robisz wyjazd kolarski, to no, on jest wtedy atrakcyjny, jak on jest z Tomkiem Marczyńskim. W kawiarni u Tomka Marczyńskiego, no fajnie jakby był Tomek Marczyński i tak dalej, czyli właściwie wszędzie tam powinieneś być. Na Bike Expo też fajnie jakby był Tomek Marczyński, no jest. Tak, akurat w kawiarni, jak tylko jestem w Polsce, jestem praktycznie codziennie, jak powiedziałem. Na każdym wyjeździe, który był organizowany, byłem od pierwszego do ostatniego dnia, też w formie przewodnika, więc też tam jestem, na każdym swoim wyścigu też jestem, na każdym swoim wyścigu startuję z zawodnikami, więc czasami nie wiem też, jak to wszystko robię, jeszcze trochę znajduję czasu dla siebie, ale na razie mi się to wszystko jakby udaje. No to oczywiście tradycyjnie nie odpuszczę pytania, które Ci zawsze zadaję. Jaki masz ostatni tatuaż, najnowszy? Ostatni to chyba ten. Ten? To przetłumacz. Hasta el cuerpo aguante, czyli jakbyś to chciał przetłumaczyć sobie na taki polski, prosty język, to mógłbyś to przetłumaczyć hasłem do odcinki. Do odcinki. A to krócej, po polsku krócej. Tak, tak czyli do końca. Akurat to jest też moja kolejna zajawka. Zawsze sobie obiecywałem, że jak skończę karierę zawodową, że zacznę tańczyć. W ogóle kultura latynoska zawsze bardzo mnie interesowała. A ty już w trakcie kariery chyba jakieś kursy tańca robiłeś, czy jeszcze? No właśnie wychodziłem, tak jak nikt nie wiedział czasami, popróbować sobie, ale oficjalnie nie, dopiero zapisałem się po zakończeniu kariery. Teraz sobie od czasu do czasu, jak mam przestrzeń, to jeżdżę na jakieś kongresy, właśnie głównie salsa, mambo, trochę baciaty. I to jest taka kolejna moja odskocznia, gdzie mogę sobie trochę, nie wiem, na 2-3 dni wyłączyć telefon i skupić się na tym, co się tam dzieje. No to już znają Państwo historię także tatuaża. Teraz myślę, że zapraszamy do pytań. Ja tak specjalnie pytałem o te sprawy nie już tak kolarskie, no bo pewnie większość z Państwa słyszała już, jak Tomek opowiada, jak wygrywał etapy na Vuelcie i tak dalej, a jakby myślę, że ważna była taka aktualizacja dla wszystkich, żebyśmy wiedzieli, co się u Tomka Marczyńskiego dzieje teraz. I zapraszam do zadawania pytań. Widzę, że już tutaj pierwsze pytanie będzie. Ja za Mariusza, bo on się wstydzi. Mariusz pyta, kiedy pójdziesz w takim razie do Judendance z Zorem Sagana. Do tańca z gwiazdami. A do tańca Tak. Nie wiem, ale jakby nie wykluczam takiej możliwości, to się może kiedyś wydarzy. To słuchamy kolejnych pytań. Słuchamy? Kiedy nie Połomice? A, tak, dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani
wystartowaniem w jakiejś imprezie z cyklu Wyścig by Tomasz Marczyński. Na początku chciałbym powiedzieć, że to nie są tylko wyścigi takie, gdzie rzeczywiście walczymy o zwycięstwo i tylko to się liczy. Nazwa wyścig jest nazwą własną, ale tak naprawdę to są imprezy, które gromadzą fanów kolarstwa, rowerów. To są imprezy, gdzie możemy się spotkać ci wszyscy, którzy kochają rower, którzy kochają kolarstwo, zarówno w wydaniu gravelowym, jak i w wydaniu szosowym. Także jeżeli ktoś chce spędzić fajnie czas na rowerze, indywidualnie lub z rodziną, też zapraszam, bo w trakcie wyścigu dla dorosłych na każdym evencie organizujemy również wyścig dla dzieciaków, więc to jest taki kompletny dzień, też są jacyś wystawcy, więc można też sobie obejrzeć trochę sprzętu rowerowego. W tym roku zaczynamy wydaniem gravelowym w Kuźni Raciborskiej na Śląsku. Moim zdaniem przepiękne tereny pod rower gravelowy, więc ten event będzie miał miejsce 26 kwietnia. Bardzo Was zapraszam, gravelowców. Ci, którzy będą chcieli sprawdzić się w wydaniu szosowym, kolejna impreza 28 czerwca w Skawinie pod Krakowem. Tam będzie trasa dosyć challenge'owa, taka górska, trasa związana też trochę z moją historią, poprowadzona drogami, którymi bardzo często trenowałem, jeszcze jak byłem juniorzem młodszym. Wyjeżdżałem z domu, jechałem w stronę Suchej Beskidzkiej, przez Kocież, zjeżdżałem do mojej babci do Andrychowa, jadłem pomidorówkę i wracałem do domu. To będzie runda ambitna, prawie 165 km i 2600 metrów w pionie. Krótsza będzie 89, tam 1600 metrów. Ale z pomidorówką na bufecie, czy nie? Postaramy się Ja myślę, że to ogarnąć. zdecydowanie. Już to jest taka historia, to pomidorówka powinna No dobra. na bufecie albo na mecie być. Będzie pomidorówka. Na półmetku, na Kocierzy będzie pomidorówka. Pomidorówka i grochówka będą też na wyścigu gravelowym w Kuźni. Więc to jest drugi event. Ani Połomice tutaj, odpowiadam na pytanie, będą na sam koniec, czyli 20 września. Tam będziemy kończyć cały cykl imprez wyścigiem w Niepołomicach, też w wydaniu gravelowym, a po wyścigu zakończymy oficjalnie sezon na znanym już powyścigowym afterparty, który pewnie odbędzie się właśnie w Ekipo Cycling Spot w Krakowie. Tam będą też jakieś dodatkowe atrakcje, nagrody dla tych wszystkich, którzy może nie byli najlepsi na żadnym z wyścigów, ale jeżeli będzie jakaś osoba, która wystartowała w 2 z 3 eventów w tym roku, taka osoba już ma szansę wygrać bardzo cenne nagrody, na przykład tygodniowe wakacje w wybranym hotelu Helios w Hiszpanii, czy tutaj w tym roku mamy rower Rondo Milk, koła DT Swiss, więc naprawdę bardzo, bardzo cenne nagrody. Tak mówię, nie musisz być najlepszym, żeby zdobyć tutaj wartościowe nagrody na sam koniec całego wyścigowego cyklu. No, wczoraj tutaj do mnie podeszli organizatorzy jednej rowerowej imprezy i mówili, że oni na przykład nagradzają 11 na mecie. I że to jest fajne, bo ludzie nikt nie wie, kto był 11. Znaczy ci ludzie, którzy byli na 11 miejscu, nie wiedzą tego i dowiadują się dopiero po zawodach. Ja bym liczył, jakbym startował. Ilu jest przede mną. Liczyłbyś, ilu może odjechać. Tak, dokładnie. Ilu puścimy. Tak. Słucham kolejny. Panie Tomaszu, już chyba 2 lata po skończeniu kariery, tak? Zawodowej. No 3. 3. Więc ja mam takie pytanie, bo podobny klasyk mawiał tak, że nieważne ile lat minęło, ważne ile życia było w tych latach. I tak porównując to koło World Tourowe do tych 3 lat, gdzie więcej życia było i jak Pan z tej perspektywy postrzega? Zależy jakie to życie miałoby być. Tak powiedziałem, te lata spędzone w kolarstwie to było dla mnie spełniające się marzenie. Bo tak naprawdę kiedy zaczynasz z kolarstwem, jesteś dzieciakiem, to marzysz sobie, żeby kiedyś tam zostać zawodowcem, pojechać może w jakimś tam ważniejszym wyścigu, a udało mi się jakby dojść na ten najwyższy level kolarstwa zawodowego, więc to było dla mnie całe życie.
Oczywiście z biegiem lat trochę zaczynają cię pewne rzeczy po prostu męczyć i psychicznie, i fizycznie, więc jakby decyzja o tym, że tą karierę chcę już zakończyć, myślę, że była w odpowiednim momencie i ja też byłem w odpowiednim miejscu, żeby skończyć naprawdę na tej górnej półce, ale ja nie mogę powiedzieć, że wtedy nie żyłem, bo wtedy żyłem i wtedy spełniałem jakby swoje życiowe marzenie. Teraz to życie jest zupełnie inne. Oczywiście będąc zawodowym kolarzem, czy ogólnie wydaje mi się zawodowym sportowcem, jeżeli jesteś sfokusowany tylko na jednej dziedzinie życia i to wszystko, co robisz, każdy krok, który stawiasz, jest podporządkowany właśnie po to, żeby performance twój był jak najlepszy w dziedzinie, którą się zajmujesz. To jest ważne, no ale teraz znowu te horyzonty są dużo szersze, tak mówię, wtedy jesteś skupiony na jednej rzeczy i jakby sporo rzeczy, które się dzieją w życiu, gdzieś przelatuje obok. Po prostu nie możesz sobie na to pozwolić, żeby wszystkiego po trochę spróbować, bo żyjesz w takim reżimie treningowym, który po prostu ci na to nie pozwala. Teraz rzeczywiście mogę żyć trochę bardziej wielowątkowo i te horyzonty trochę otwierać i próbować rzeczy, na które nie mogłem sobie pozwolić, będąc kolarzem zawodowym, ale nie mogę tutaj oceniać, że tamto życie było lepsze lub to jest gorsze. Te życia są po prostu zupełnie inne. Jakieś pytania kolejne? Mamy mikrofon, czego? Nie ma pytań więcej. A jest pytanie. Ja mam takie pytanie od kolegi, bo też to są pomówienia, jak nie wstydzę. Chciałem zapytać pana Tomka, jaki gatunek mango i mandaryny poleca do uprawy? Oj, w mandarynkach jestem słaby. W awokado polecałbym has. Jest to owoc, który jest... Z haszem nie mylić. Tak, to jest takie popularne, bardziej szorstkie i chrupowate awokado. Ono jest troszeczkę mniejsze, dużo trudniej jest je uprawiać. Potrzebuje naprawdę klimatu bardziej tropikalnego w porównaniu na przykład z odmianą bacon, która jest gładka i dużo bardziej odporna, szczególnie na niskie temperatury. Więc has jest chyba najlepszą odmianą i ma też dużo większą zawartość tłuszczu. Mandarynki, tylko mam jedno drzewo mandarynek i nawet nie wiem, jaka to jest odmiana. Sorry. Ja mam pytanie o kawę, bo kolarstwo to bardzo często kawa towarzyszy. A jak oglądam filmiki, tam kontakty bardzo taką misterię przygotowywana ta kawa jest. Skąd ta miłość do kawy, czy z umiejętności nawet, tak jakby można było przybliżyć tam o tej kawie coś więcej? Tak, ja myślę, że w ogóle temat kawy jest nieodłącznie związany z kolarstwem i to jest taki trochę rytuał, że jak gdzieś już wstajemy, no to pijemy tą kawę, dlatego że oczywiście zawiera kofeinę, ale to było już jakiś, nie wiem, 2016 rok, kiedy trochę bardziej zainteresowałem się tematem właśnie coffee specialty i tak naprawdę od tamtego czasu praktycznie tylko piję kawy naturalne. Oczywiście próbuję, jak tylko mam na to czas i jakby to są rzeczy, które mnie relaksują, różnych sposobów ekstrakcji kawy, więc oprócz takich klasycznych kaw z ekspresów ciśnieniowych używam też różnych metod alternatywnych, ale rzeczywiście temat kawy jest bardzo szeroki i też jest bardzo ciekawy. To jest kolejna rzecz, która gdzieś tam mnie zainteresowała kilka lat temu i którą staram się gdzieś pogłębiać. No i teraz w przypadku kawiarni coraz bardziej. Jeszcze nie dopytam o kawę, bo pan Adam tu powiedział dużo o tym, że w życiu zawodowca wiele rzeczy za zawodowca się robi, ale kawa była własna, była przez siebie robiona, tak? A że ona nie zostawiała się tego przypadkowo. No akurat ja miałem taki rytuał, że zawsze przychodziłem do autobusu z moim Aeropressem przynajmniej 20 minut przed wyjazdem na etap i rzeczywiście tą kawę sobie parzyłem, w termosiku sobie powoli
ją popijałem, jak dojeżdżaliśmy na etap. Tak właśnie było. Tak, bo większość kolarzy korzysta z tego ekspresu, który jest po prostu w autokarze, Tak. ale rzeczywiście Tomek to robił po swojemu. Starożytny temat koksówki. Oj, to nie Nie znamy. znamy. Starzy kolarze, tak jak Tadeusz Pytnik czy inni opowiadają, że kiedyś jak jeździli w wyścigu pokoju, to ostatnim ratunkiem jak się nie było siły, to tak zwana koksówka, a więc w bidonie mieli alkohol z kawą. Aj. Nie znam, ale u nas kawiarnia jest Karahijo, więc można się napić. Ale faktem jest, że jak byłem u Tomka kiedyś w gości i przygotowywał kawę, to trochę to trwało. Ja jestem przyzwyczajony, bo ja piję z kawiarki takiej włoskiej, no to szybciutko się tutaj robi, a to rzeczywiście waga była w użyciu. No obowiązkowo. Tak. Obowiązkowo, tak. A to jest sposób najlepszy? Ja jeszcze pociągnę temat, co jest sposób parzenia najlepszy? Oj, zależy od kawy, od czasu, od V60 poprzez Aeropress, poprzez Chemex. Zależy, ile osób ma być, ile masz czasu na zaparzenie, więc ciężko tutaj. Ja Aeropress używałem bardzo często, bo jest to narzędzie bardzo poręczne, które można łatwo przetransportować i łatwo się z niego korzysta. No, Mariusz. Mariusz Cykierel rozkład. Patrzcie, przez ile tematów, przez jaki masz tematów dzisiaj przechodzimy. Wstydzę się, ale no trudno. Tomek, padło słowo relaks. Bo opowiadasz o tym, że twoje życie, właściwie jesteś cały czas w ruchu. I oczywiście robisz rzeczy, które ci nie tylko zapewniają jakby codzienny byt, ale też sprawiają mnóstwo frajdy. Ale czy masz jeszcze w tym wszystkim właśnie czas na taki typowy relaks, żeby usiąść w fotelu, poczytać książkę, pooglądać film, albo w ogóle w jaki sposób się relaksujesz? No właśnie, jakby relaks typu siedzenie w fotelu nie bardzo mnie kręci. Rzeczywiście, jeżeli mam ten wolny czas, to wolę go spędzić aktywnie. Oczywiście robiąc rzeczy, te, które lubię, na przykład taniec jest taką przestrzenią, gdzie jakby jest dla mnie relaksujące. Przede wszystkim dla mnie słowo relaks to znaczy odpoczynek dla mojej głowy niż dla mojego ciała. Nawet jeżeli mam teraz bardzo busy day, to i tak jakby, jeżeli chodzi o wysiłek dla mojego organizmu, do którego ja byłem przyzwyczajony przez tam 25 lat, to jest jakiś tam mały procent, więc nie jest tak, że nie wiem, chodzenie, że załatwianie spraw, czy gdzieś tam przejechanie się 2 godziny na rowerze to mnie męczy, więc ja bardzo rzadko jestem zmęczony fizycznie. A jak jestem zmęczony psychicznie, to właśnie próbuję sobie znaleźć odskoczni, robiąc rzeczy, które lubię. Więc rzeczywiście, nie wiem, praca w ogrodzie, pojechać sobie na plaży, ale też coś, nie wiem, wypłynąć sobie na słupie i popłynąć na jakąś plażę, wrócić, ale w tym wszystkim musi być ruch. Jeżeli nie ruszam się, nie mam aktywności fizycznej przez 2-3 dni, naprawdę zaczynam się kiepsko czuć fizycznie, psychicznie, więc jakby ruch to jest nieodłączna część mojego życia i bardziej w ten sposób się relaksuję. No i oczywiście sen, czasami są takie noce, że są delikatnie zarwane, ale ogólnie też będąc kolarzem nauczyłem się różnych technik, zarówno motywacyjnych, aktywacyjnych, jak i technik, które pozwalają mi dobrze się zrelaksować, szybko zasypiać i w miarę szybko regenerować. O śnie mówiliśmy przed chwilą z Adrianem Postelą, bo on też ma właśnie taką umiejętność. Powiedz mi, na czym polegają właśnie te techniki szybkiego zasypiania? Wiesz co, każdy zaczął, pewnie jak zaczął pracować nad tą przestrzenią, to używał różnych technik. Ja zaczynałem od takich basicowych audio, których słuchasz, osób, które mówią Ci, jak masz relaksować swoje ciało, napinać odpowiednie partie mięśni i relaksować, ale generalnie teraz mam tak, że kładę się do łóżka, no i nie wiem, od minuty do... Tam jest moja dziewczyna, można się zapytać, ile zajmuje mi przejście do fazy snu od położenia się do łóżka, więc akurat myślę, że to jest bardzo ważna umiejętność i rzeczywiście, kiedy mamy ograniczony czas na wypoczynek, umiejętnie szybkiego zasypiania i odpoczynku jest bardzo, bardzo ważna.
dzisiaj mamy jeden z monumentów, Garonda jedzie w tej chwili. Pan Tomasz bardziej Paweł Pogaczar czy Matthew van der Poel? Oj, ciężkie pytanie. Teoretycznie wyścig jest stworzony dużo bardziej pod Matthew, ale oczywiście Tadej nas bardzo zaskakuje. To też jest wyścig, w którym bardzo dużo zależy od szczęścia, defektów, kraks i tak dalej. Tomku, przepraszam, właśnie Van der Poel leżał przed chwilą. Ale goni. No właśnie, Ale cały Alpecin został. właśnie o tym mówię, więc to nie jest tylko tak, że wygrywa ten, który ma najlepszą dyspozycję w danym dniu. Klasyki są takimi wyścigami, że tam jest wiele faktorów, które muszą się złożyć na to, żeby ktoś wygrał. Na papierze dla mnie bardziej wyścig pod Van der Poela, no ale nie dałbym sobie ręki uciąć. No to ja Cię dopytam jeszcze w takim razie, a za tydzień Paryż-Roubaix to też jest teoretycznie wyścig bardziej pod Mathieu van der Poela, ale myślisz, że Pogaczar jest w stanie w swoim debiucie, zakładając, że nikt nie będzie miał pecha, mówię o takich równych szansach, że obaj dojadą, że ma szansę wygrać? Myślę, że nie. Myślę, że ciężko będzie mu zostawić w takiej równej walce bez defektów Matthew, a jeżeli chodzi o finałowy sprint, na pewno Van der Poel jest bardziej eksplozywnym zawodnikiem i moim zdaniem powinien sobie z Tadejem poradzić. 114 km do mety już dogonili peleton z powrotem. Okay. Oby tylko żadnych efektów tej kraksy nie było, bo to też tak jest czasem, że się dogoni na tej adrenalinie, ale potem się to czuje. Musieli się zmęczyć goniem. No tak, do tego dochodzi też adrenalina i wszystkie emocje, więc każde takie zdarzenie podczas wyścigu, nawet zwykły defekt czy kraksa to już w ogóle, no to są rzeczy, które jakby trochę zaburzają Twój spokój i Twój fokus na danym wyścigu. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Ja miałbym jedno pytanie. Co do relaksu, to jakiej muzyki Pan słucha i czy chodzi Pan na jakieś koncerty i czy są jakieś zespoły, że chciałby Pan kiedyś trafić na koncerty tych zespołów? Oj, jakiej muzyki słucham? Bardzo różnej jakby aspekt tutaj w ogóle muzyki w moim życiu jest bardzo ważny. Praktycznie to jest pierwsza rzecz, którą robię, jak tylko się budzę. Więc w moim domu też praktycznie nigdy nie ma totalnej ciszy. Zawsze w tle leci jakaś muzyka, więc to też zależy od nastroju, czy chcę bardziej odpocząć, czy chcę się trochę bardziej zmotywować. Tak powiedziałem, od 3 lat też wprowadziłem ten aspekt tańca, więc bardzo dużo tańcząc salsę czy tańcząc baciatę, zależy od tego, jak dobrze znasz piosenkę i wszystkie akcenty muzyczne i tak dalej, więc ważne, żeby dobrze zatańczyć, ważne, żebyś znał dobrze piosenkę, więc rzeczywiście dużo czasu ostatnio poświęcam w domu na muzykę latynoską. A jest jakiś zespół, na który koncert chciałbyś pójść? Nie ma. A biorąc historycznie, jakbyś miał wszystkie zespoły z historii do wyboru? Wiesz co, nie wiem, jakoś w ogóle miałem bardzo dużo styczności z muzyką. Mój tata gra na 4 instrumentach, moi wujkowie, moje ciotki. Sam chodziłem do ogniska muzycznego na pianino 3 lata, jak byłem mały, ale jakby to chyba nie było moje powołanie. Tak, powoli już będziemy kończyć. To jeszcze są jakieś pytania? Jeszcze mamy 2 minutki, jak dostaje sygnał. Czy po odpuszczeniu tej diety kolarskiej przełożyło się to na przykład na wzrost wagi i czy zdarzają się jakieś takie teraz szaleństwa kulinarne, pokazywać coś więcej? Szaleństwa kulinarne zdarzają się, tak. Tak powiedziałem, bardzo lubię, mam takie, to jest kolejna rzecz, która zostaje po sporcie. U niektórych, u mnie akurat tak jest, niektórzy w ogóle idą w drugą stronę, więc pewne nawyki, które zostają, więc ja ogólnie lubię zdrowo jeść, lubię wysiłek fizyczny, lubię dużo się ruszać, więc oczywiście te zmiany są. Ja teraz ważę prawie 7 kg więcej niż w momencie, kiedy byłem zawodowym sportowcem, kiedy się ścigałem i uczestniczyłem w największych wyścigach świata, więc ta różnica jest, ale jakby ona też jest trochę świadoma.
Trochę przybrałem też masy mięśniowej, szczególnie tutaj w górnej części ciała, na co wcześniej nie mogłem sobie pozwalać, bo tak naprawdę nie budowałem masy mięśniowej, której później nie mogłem efektywnie wykorzystać do swoich celów, więc różnice są, ale bardzo lubię czuć się dobrze, czuć się zdrowo i rzeczywiście zwracam uwagę, żeby nadal być w formie. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Tak? Ostatni. Po pierwsze jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że Mariusz zadawał pytania, bo za chwilę będzie prowadził tutaj wywiad z Czesławem Langiem. A wtedy Jeżeli da radę zadać więcej niż jedno pytanie. W 20 minutach udaje się najczęściej około zadać pierwsze pytanie. Ja mam pytanie do Ciebie tam w imieniu organizatora, który się wstydzi. Chciałbym, żebyś nam opowiedział, a najlepiej pokazał, jak to jest wygrać, jakie to uczucie, kiedy wygrywasz etap WSB. Oj, to niesamowite. Nie jestem w stanie tego jeszcze raz odzorować. No to są takie emocje. Ja w żadnej innej życiowej sytuacji nie miałem okazji czy szczęścia przeżyć tak silnych emocji, jakie przeżywasz w momencie zwycięstwa. Czy to jest Vuelta, czy to są Mistrzostwa Polskie, jakby tutaj bym nie rozdzierał, bo ciężko jest powiedzieć, że radość ze zwycięstwa w Mistrzostwach Polski jest mniejsza niż w wyścigu Vuelta Espania. A to w Mistrzostwach Polski miało tyle podtekstów i było takie słodkie. To też. Więc no rzeczywiście, to jest taka chwila, czy taka krótka chwila, sekund, czy nawet ułamków sekund, gdzie przez Twoją głowę przelatuje milion myśli i wtedy wiesz i sobie tak myślisz, że no naprawdę było bardzo ciężko, ale nie żałuję ani jednej wylanej kropli potu na treningu, było warto. Coś niesamowitego. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za spotkanie. Tomku, Tobie bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Adam. A ja też Państwu dziękuję. Dziękuję Arku za to, że miałem przyjemność poprowadzenia kilku spotkań podczas tegorocznego Bike Expo, bo to zawsze jest duża przyjemność. Ja się nazywam Adam Probosz, zapraszam teraz już do Eurosportu i na kanał Tour de Tour. Tam będzie można mnie zobaczyć i posłuchać. Z Tomkiem się też spotkamy niedługo, myślę, planujemy jakieś kolejne spotkania, kolejne rozmowy, więc też będą. Tomek teraz ma swój kanał też, na którym prowadzi. To jest jeszcze kolejna aktywność, której zapomniałem. No właśnie, tak, zapraszam serdecznie wszystkich do śledzenia Velocreation CC. Jesteśmy na Spotify, jesteśmy na YouTubie i właściwie od 3 miesięcy zdecydowałem się na rozpoczęcie cyklu rozmów właśnie z osobami związanymi z kolarstwem, z rowerem, gdzie skupiamy się nie tylko na takim performance sportowym, ale szczególnie skupiamy się na całej historii tych ludzi, jak to się stało, że do takiego miejsca doszli, więc serdecznie też zapraszam. Także zapraszamy serdecznie, a teraz dziękujemy już bardzo. Dziękuję.